Cześć. Doszło w końcu do mnie radio, o którym jest bardzo ostatnio głośno. Mianowicie mam na myśli UVK5. Jest to model, a firma jest dla mnie niewypowiadalna, ponieważ po chińsku powinno to być coś w rodzaju Chenshin. A że mój chiński jest słaby, jak słychać, to mówmy na niego Quansheng. Jedni mówią też Quansheng, inny Kłaczek, a jeszcze inni Kaczka. Każda nazwa jest sympatyczna, wszyscy wiemy o co chodzi. Myślę, że nie ma takiej chińskiej nazwy, którą w Polsce byśmy wymawiali zgodnie z tym, jak się powinno wymawiać. Przejdźmy dlatego do tego materiału dalej. Dlaczego kupiłem to radio? Przede wszystkim kupiłem je dlatego, że jest mega tanie. Potrafimy kupić w Chinach je za 70-80 zł. W szczycie potrafi kosztować 120 zł. Na tę chwilę mamy maj 2023 roku. Jest ono, jeśli chodzi o funkcjonalność, lepsze od radia podstawowego Baofenga, czyli UV82 czy UV5R. Ma więcej funkcji. O jakich funkcjach mowa? Na przykład odbiornik AM, odbiornik samolotów. Możemy sobie słuchać pasma lotniczego. Ma dużo szerszy zakres częstotliwości, bo od 50 do 600 MHz. Super, Baofeng tego nie ma. Oczywiście mówię tutaj o podstawowych modelach Baofenga. Do tego ma odbiór komunikatów pogodowych z satelitów NOAA. Super. Możliwość zmiany firmware'u, o czym będzie mowa później. Też tego żaden Baofeng nie ma. Właściwie to większość producentów tego nie ma, co jest w ogóle super. Możemy sobie aktualizować nasze radio. Czego jeszcze nie ma? Co jeszcze ma, przepraszam? Ma on ładowarkę USB-C. Osobno ma też wejście typu K na słuchawki czy na programator. I właśnie jeśli chodzi o programator, to jest to też zwykły baofengowski z wtyczką typu K. I jest to jego niewątpliwa zaleta. No dobrze. Mamy radiotelefon, który oprócz klawiatury alfanumerycznej ma klawisze przełączania naszych trybów, choćby PMNI, po tym, które VFO. No niestety to radio nie ma dwóch VFO, to byłoby zbyt piękne. Co to znaczy? To znaczy, że ma tylko jeden odbiornik. Jeśli chcemy słuchać na dwóch odbiornikach, to nie ta klasa radiotelefonu, ale też daje nam poczucie tego, że mamy dwa VFO, że możemy słuchać jednocześnie dwójki i 70 na przykład. Tu mamy przycisk PTT, tu mamy przyciski funkcyjne. Te przyciski można programować, co jest genialne i też jest lepsze niż w większości Baofengów. Nie wiem właściwie, czy Baofeng ma taką opcję. Retewisy mają na pewno. Opcję programowania pod siebie, który ten przycisk co oznacza, można 4 funkcje aż zaprogramować różne. To jest super. No wiadomo, tu mamy radiator z obudową. Co mamy tutaj dalej? No dalej tu jest bateria. No i bateryjka, która ma 7,2 V, 1600 mAh, 11,52 Wh. To trochę mniej niż w Baofengu UV5R i UV82, ponieważ tam mamy akumulator o pojemności 1800. Przynajmniej tak podaje producent. Klikujemy. Dobra, co mamy jeszcze? Mamy antenkę, no więc nam pasuje według kolejności. Mamy antenkę i sobie tą antenkę zmierzymy pod kątem SWR-u na pasmach. Przemieciemy. Słuchawki. Słuchawki są, ja ich nawet chyba nie rozpakowałem. No, słuchawki są takie jak wszystkie inne baofengowskie i dziadowskie po prostu. O ile zakład, że nigdy w życiu ich nie użyjecie. Kabel jest do ładowania radia. Producent generalnie zaleca, żeby radia nie ładować kablem, żeby to robić tylko w ostateczności. Więc skoro Chińczycy przed czymś ostrzegają, to ja bym się do tego stosował i jednak nie używał tego kabla. Nie używał gniazda USB-C do ładowania tego radia. Na pewno da się ładować z powerbanku i z ładowarek telefonowych. Potem sobie to jeszcze sprawdzimy. No ale lepiej, żeby tego nie robić. Mamy smyczkę. Smyczka, która tak tu wchodzi. O, przynajmniej jest fajnie wyeksponowana, nie będzie
zabawy z przeplataniem tej smyczy. No i mamy podstawkę. Tak, jest podstaweczka, która jest na 230 V. Szkoda, że nie ma tutaj jacka jakiegoś okrągłego i dodatkowo na przykład w Baofengu u GT3TP do podstawki się wpina osobno też adapter samochodowy 12V, więc ten kabel jest wymienny i to jest fajne rozwiązanie. No tutaj trochę polecieli po taniości. Bardzo fajne jest to, że ta podstawka ma takie bardzo wydatne łopatki, które fajnie wchodzą w radio. To jest pierdoła, ja wiem, ale kto z Was się za 5. razem dopiero nieraz nie załapał na włożenie radia w podstawkę, bo zawsze wchodziło krzywo? No myślę, że to radio, o proszę, wchodzi za pierwszym razem. Super to jest, bo unikamy nerwów. No i ostatnią rzeczą, którą mamy, to klips. I klips jest dość wyjątkowy na tle innych radii, ponieważ jest nieprzykręcany, on jest wsuwany. Zobaczcie. Klips jest fajny, wydatny, wygląda na dość pancerny, ale zobaczcie, że ten klips wystarczy wcisnąć zapadkę i go wysunąć. No dobrze, włożymy sobie klips. Super sprawa. Dobra, ustawiłem sobie teraz Nano VNA z tą anteną. Zobaczymy, jak wygląda sprawa rezonansu. Ja wiem, że tutaj są dookoła przedmioty jakieś, ale kiedy rozmawiamy z ręczniaka w idealnych warunkach, 139 MHz jest jego rezonans. I to jest dla mnie szok, bo generalnie ta antena mogła nie mieć w ogóle SWR-u niskiego, poniżej nawet 4, a to się w ręczniakach zdarza. Ona ma, dobra, przesuniemy się, przestawimy, 142 MHz. Blisko, ale na 145 MHz, co jest dla nas najistotniejsze jako krótkofalowców, na 145 MHz mamy 1,61. Czy to jest źle? To jest moim zdaniem fantastycznie jak na ręczniaka. Widać, że jest trochę przesunięta w dół, ale to jest super wynik jak na taką antenkę. Zobaczymy na paśmie 430 MHz. Na 435 MHz mamy tutaj no tak sobie. To już jest tak sobie. SWR około 3. Odsunę rękę. 2,7. Słabo, nie? 2,6. Ale to jeszcze nie jest źle. Naprawdę, jak na ręczniaka SWR 2.6 to nie jest źle. Jeszcze sprawdźmy sobie z ciekawości, co nam pokaże. Na 446 MHz jest SWR 3. To jest ewidentnie, generalnie ta antena jest fajnie dostrojona. Ma 3,24 na 446. No na PMR to średnio się nadaje. Na PMR ona będzie po prostu głucha. Na pewno taka antena będzie głuchsza niż antena z Motorola T82, która jest dopasowana bardzo dobrze do swojego pasma, do swojej częstotliwości. No jednak to nie jest radio na PMR, no nie? Ale generalnie każdy radiotelefon, każdy ręczniak w ten sposób będzie funkcjonował, że w pasmach poza krótkofalarskich będzie kosmos z SWR-em. Zobaczymy sobie takie zgłupoty częstotliwości. Na 50 MHz w ogóle nic. Nie, to już jest coś tak poza zakresem tej anteny, że nawet nie ma co o tym gadać. Ale wiemy, że Aha, jeszcze zobaczymy sobie pasmo lotnicze. No właśnie, tu jest rezonans tej anteny, to jest 140 MHz. Stroi się tak naprawdę do od 134 MHz. Czyli anteny satelity NOAA jeszcze będzie się fajnie odbierało.
powiedzmy, bo jest to w miarę w rezonansie, no ale to już jest wszystko powyżej, to już rośnie kosmicznie i to, co jest powyżej, też rośnie kosmicznie. Czyli na pewno ta antena nie nadaje się do airbandu. Jeśli chcemy cokolwiek odbierać samolotowego na tej antenie, możecie sobie zapomnieć, tylko silne sygnały, gdzieś jesteśmy blisko, pod dobrym kątem antenę ustawimy, to sobie airband odbierzemy na tej antenie. Jednak lepiej mieć inną antenę. W ogóle lepiej używać do airbandu na przykład Grand Plane'y na daną częstotliwość. Całkiem szeroko pracują i bardzo fajnie odbierają, ale na pewno nie na tym. Sprawdzimy sobie jeszcze, jakie prądy pobiera to radio na wszystkich progach mocy, które mamy tam 3, czyli low, mid i high. Jest w tym celu ustawiony zasilacz na 7,2 V, czyli tyle, ile ma bateria. Limit dałem na 1,5 ampera. Tu mamy bardzo dokładny miernik ustawiony na ampery. I zobaczymy, co on nam tutaj pokaże. Z tyłu mam podpięte kabelki do zasilania, więc czas uruchomić. - 60, 56. Jeszcze musi spaść. Ustabilizowało się na 47 mA, czyli na standby'u bierze 47 mA. Jeszcze mogę zobaczyć, ile bierze na wyciszonym, dokładnie tyle co na standby'u. 250 mA pokazało, może to 290 mA pokazało poboru, czyli radio bierze około 50 mA w standby. Na otwartym squelchu samo audio, sam odbiornik pobiera prawie 300 mA z zasilacza, więc nie polecam słuchania bardzo głośnego, bo szybko nam baterię wciągnie. I dobra, i mamy low ustawione, więc nadajemy 776 mA, 0,77, prawie 6 ampera. Okay. Na midzie amper 177, 1177 mA pobiera. To lecimy teraz na high i amper 400, 1404 mA przy mocy maksymalnej. No i analogicznie sobie sprawdzimy teraz częstotliwość 70 cm. Ok, niech będzie. I tutaj sobie sprawdzimy low, confirm. No dobra. - 660 mA na low. Ta pani w menu brzmi, jakby się zaraz miała rozpłakać. Na midzie amper 56, 1056 mA. Okay. I na high 1,337 A, 1337 mA. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczymy, to czy radio w ogóle odpala na powerbanku, bo to, że pracuje na baterii, chyba nie jest tajemnicą. To, że da się go ładować z powerbanku, nie jest tajemnicą, ale czy on w ogóle na samym powerbanku w wypadku jakimś uszkodzenia baterii, czy braku baterii, czy w ogóle pociągnie. No więc jest powerbank, to jest 18W powerbank, nie jest jakiś fast charge, czyli coś takiego totalnie podstawowego. Podepniemy zwykłym telefonowym kabelkiem. Jest, tak żebyście widzieli, że to jest typowo powerbank. Welcome, czyli działa. Czyli działa, ale zgasło. O, ciekawe.
wybudził się powerbank, ale czemu gaśnie po chwili? Tutaj... Coś nie styka. Zobaczymy, czy da się nadawać. Może jak będzie większy pobór prądu, to powerbank będzie go w ogóle widział. Może to jest zbyt małe napięcie, zbyt małe natężenie. Dobra, uruchom się. No i zobaczymy nadawanie. Nadaje. Normalnie nadaje. Cały czas może będzie przy nadawaniu się nie będzie wyłączał. No, nie. Czyli faktycznie to jest wina powerbanku. Ten powerbank nie widzi go po prostu jako obciążenie, dlatego się wyłącza. To jest ciekawe. Więc do nasłuchu w wypadku tego powerbanku się nie nadaje, ale w wypadku nadawania jak najbardziej będzie on cały czas podtrzymywał. No to już jest jakaś tam wiedza. Jest jeszcze coś, co chcieliście zobaczyć, a jeśli nie chcieliście, to zobaczycie i tak. Mianowicie jak wygląda to radio w środku. Rozkręcę je, postaram się rozkręcić i nie zniszczyć. Może Wam się to przydać na przyszłość. Na pewno też było pytanie dotyczące tego, jakich rozmiarów jest głośnik, w razie gdyby był uszkodzony, bo w fangach się to czasami zdarza. Ok, czyli my tutaj to radio zdejmujemy, wyciągając po prostu w ten sposób je wyrywając. Ok, co my tutaj dalej mamy? Żeby go nie urwać, nie uszkodzić, na pewno jest głośnik wklejony. O tak, na pewno głośnik jest wklejony. I jak ja mam teraz ten głośnik odlutować, co? A nie, nie trzeba odlutowywać. I to jest ciekawostka. To jest naprawdę wielka, wielka ciekawostka, ponieważ naprawdę we wszystkich radiotelefonach, jakie spotkałem do tej pory, to właśnie tymi podnakrętkami trzymana jest konstrukcja radia. A tutaj nie. No dobrze, czyli otwarcie tego nie wymaga w ogóle Dobrze, wymaga, bo trzeba podważyć, ale nie wymaga rozkręcania niczego. Mamy tutaj do czynienia z gniazdem SMA, jego nakrętką. Bóg wie po co ona tu w ogóle jest. Ok, dociska. Będziemy mogli tutaj rozwarstwić to radio. Jeszcze sobie zmierzymy głośniczek. Wewnętrznie ma 36 mm. 36 mm. Wygląda na taki typowy połów węglowy. Mikrofon nie jest chroniony w żaden sposób. Tutaj można na wylot przełożyć przez otwór. Mamy tylko tutaj gąbeczkę, tą taką typową, która jest w każdym mikrofonie. Odkręcamy radio.
trzyma z tej strony. Jest zatrzask. Trzaski są dwa na poprzekątnej. I tu się dostaliśmy w tym momencie do śrubki pod ekranem. To byłyby wszystkie śrubki. Mamy tutaj radiatorek, a druga strona radia wygląda w ten oto sposób. Mamy tutaj obwody wejściowe. Moduł jest z przetwornicy. No i co? Radio każde inne tak naprawdę w swojej konstrukcji. Ja jeszcze zrobię też zdjęcia i je opublikuję, żeby były trochę lepszej jakości, w lepszym zbliżeniu. Trochę je doświetlę sobie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie wiem, czy dużo jest takich wariatów jak ja, którzy otwierają takie zabawki. No, ale widzicie, jak to w środku wygląda. Nie odbiega to od niczego. Jeśli miałbym być też jeszcze taki bardziej dokładny, to powiem tak. To radio, z tego co tutaj widać, nie jest źle wykonane pod względem lutów. Widać, że nie było to robione przez kogoś, kto dostał rano lutownicę i robił to 2 godziny później. Ewidentnie to jest wszystko druk maszynowy. Gniazda i jacki i gniazda antenowe, potencjometr, one są lutowane zawsze ręcznie. Tego maszyny niestety nie potrafią lutować przy elementach przewlekanych. Z tego co tutaj widzę, to tak, no, można byłoby się doczepić do tej kulki, która się przykleiła, ale to nie jest zimny lód, ona jest wczepiona do tego lutu. Tutaj mamy trochę dużo cyny, ale specjalnie jest to dane i to nie jest wada, gdyż ta cyna trzyma nam gniazdo antenowe, gniazdo słuchawkowe. Nie chcielibyśmy mieć tylko posmarkanego tego padu lutowniczego, no bo się oderwie cały, a jeśli tutaj jest polutowane uczciwie, nie jest to źle. Jak na masową produkcję, no ta bulwa troszeczkę jest taka sobie, ale jak na masową produkcję naprawdę nie ma się co przyczepić do tej strony. Tutaj tak samo. Tutaj tak samo. Nie, luty są ok. Tak naprawdę pod mikroskopem wyszłoby, czy spełnia normy, ale nie będę tego robił, bo to jest raty za 80 zł. Także podoba mi się wykonanie wewnętrzne. Co do wykonania zewnętrznego też nie jest złe. Zaraz jeszcze zważymy to radio. Zaważymy sobie obudowę, sam radiator. Z ciekawości, jaką częścią radia jest sama obudowa aluminiowy radiator. Mamy wagę. Się już nam kalibruje. Ok. 35 gramów aluminium w tym radiu jest. Nie wiem, ile radio całe ma, bo nie sprawdzałem tego. Radio ma tyle, ile ma, jaki mamy na to wpływ, co nie? 234 gramy. I to też sprawdzimy. Okay. Ja się w takim razie biorę za składanie tego do kupy. Radio już jest złożone, nie zepsułem, działa. Ile ono będzie tutaj nam ważyło? 236. I jeszcze smyczka. 238 gramów, czyli trochę się w instrukcji walnęli. To było chyba 234? 234, no to nas okłamali o 4 gramy. To się zdarza. Na samym odlewie poleci w tą czy w tą, to jest niedużo.
Także ok. Te radia mają możliwość zmiany firmware'u. Czyli nie tylko można je konfigurować, to znaczy się programować kanały, programować ustawienia squelch i tym podobne. Można jeszcze zmieniać soft. Tak jak Android ma swoje wersje, tak tutaj możemy też podnosić wersję tego softu. Producent co jakiś czas wrzuca na swoją stronę najnowszą wersję softu. Radio przyszło, zresztą z tego co wiem, to przychodzi w wersji 19. Obecnie dostępna jest na dzisiaj, to jest środek maja, wersja 26. Bardzo dobrze jest zacząć od tego, żeby wgrać nowy firmware, z tego względu, że on dużo poprawia. Jednokrotnie nawet może poprawić samo audio. I to ma sens, bo będziemy lepiej odbierać, lepiej, przyjemniej słyszeć. Mogą się też zmienić rozszerzenia częstotliwości i tym podobne różne funkcje, więc warto trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas ten soft zmieniać, podnosić, tak jak też w telefonie czy w komputerze. I to jest pierwsza rzecz, jaką radzę Wam zrobić po zakupieniu tego radia, po wyjęciu go z kartonu, po uruchomieniu, zobaczeniu czy działa. Podpinamy, dajemy nowy soft, daje nam to nowe możliwości. Ponieważ to może być problem, postanowiłem nagrać kroki, jak zaktualizować firmware tego radia, czyli podnieść jego wersję, można powiedzieć systemową, jak zaprogramować i jak korzystać z tego radia za pomocą programu Chirp, ponieważ jeszcze Chirp tego nie potrafi, nawet najnowszy w tym momencie. Mamy koniec maja 2023. Myślę, że za miesiąc, dwa już to będzie możliwe, no ale jeszcze tego Chirpem nie potrafimy. Wchodzimy na stronę qsfj.com. Przełączamy sobie na angielski, jeśli się to samo nie zrobiło. I mamy tak, Service and Support, Download Center. Szukamy sobie naszego radia. Okazuje się, że mają tutaj całkiem sporo już wyprodukowanych. UVK5. No i tutaj mamy listę. Nas interesuje UVK5 Programming Software, Firmware. No tak, te dwie rzeczy tak naprawdę nas interesują. Więc je sobie pobieramy. Ja już mam pobrane, więc tego robić nie będę. Po pobraniu rozpakowujemy sobie te pliki, bo są zapakowane. Instalujemy programy, które tam są. A jak już będą zainstalowane, to uruchamiamy wpierw firmware. Portable Radio Updater. I klikamy. Tutaj musimy wybrać port, pod który mamy podpięty programator. Przypominam, to jest taki sam programator jak do Baofengów serii UV5R, UV82, etc. Połączamy sobie. Tu jest język już wybrany. Tutaj sobie wybieramy miejsce pliku, który był pobrany razem z tym programem. O, tu jest obraz tego pliku firmware publish plik bin. I sobie jego otwieramy i klikamy update. Ok, mamy zaczytany nowy firmware do radia i to już jest wszystko, jeśli chodzi o to, co musimy zrobić, więc wyłączamy program. Drugim programem przydatnym do naszego radia jest ten, który pobraliśmy w drugiej kolejności, czyli Portable Radio CPS. Też go sobie uruchamiamy. Musimy wybrać port. U nas to jest port 6, dajemy connect. Jest connect. Tutaj read in. Sczytujemy z radia. Radio oczywiście podłączony ma programator. Tu mamy sczytane.
No i ten program ma zasadniczą zaletę taką, że można w nim ustawiać wszystkie inne funkcje tego radia, których w Chirpie nie ustawimy, przynajmniej na razie. Na przykład możemy sobie dodawać listę radii broadcastowych. No to sobie dodam coś. OK. I tutaj mam dodane. Jeśli to potem zaczytam, to się wgra. Mamy base info i tutaj sobie sczytując z radia w base info zobaczymy, którą wersję firmware'u mamy. U mnie była początkowo po zakupie 19, wgrałem 26. Tu mamy klawisze funkcyjne, czyli te dwa klawisze, które są pod przyciskiem PTT. Krótkie przyciśnięcie, długie przyciśnięcie i na krótkim przyciśnięciu mam monitor, czyli wyłącza się blokada squelch. Na drugim przycisku mam latarkę. Jeśli na pierwszym przycisku przytrzymam w trakcie nadawania, to nadam ton 1750. I tutaj mamy radio on-off, no czyli spoko. Właśnie to sobie kiedyś ustawiłem już. Także to już jest tak, jak mi pasuje. Tutaj mamy dodatkowe funkcje pod tytułem coś, co może Was najbardziej interesować, podświetlenie, może być wyłączanie dźwięków, poziom squelchu domyślnie na kanałach zaprogramowanych. Co tu możemy jeszcze dać? Możemy sobie zmienić na początku, jak się uruchamia radio, nam będzie się uruchamiało napięcie, będzie wyświetlał, jakie ma bateria napięcie, poziomy voxu. No, i jeszcze ciekawą funkcją, którą możemy ustawić tutaj w radiu przez program, jest mic gain. Ma aż 4 pozycje, mam na 2, czyli domyślnie. Na razie zostawię, może kiedyś podniosę. Potem w głębokim menu w radiu można to tak czy siak sobie zmienić, no ale już nie na kanałach zaprogramowanych, to można w trybie VFO zrobić. Oczywiście mamy tylko 2 języki, fajnie, że też jest angielski. No i coś, co nas też interesuje, to kanały. Pod tymi kanałami oczywiście będą się nam wyświetlały zapisane częstotliwości. A tu mamy takie komórki jakby pamięci. To nam umożliwia skakanie po różnych częstotliwościach. Bardzo szybkie, czyli właśnie między 50 możemy MHz przeskoczyć na 400. No tutaj w tym wypadku 90 jest zaprogramowane i to jest spoko, bo będąc w tym trybie będziemy sobie mogli skakać o kilkaset MHz naraz przeskakując po tych komórkach, co jest OK. No i tu mamy też listę skanów, czyli scan list. Tutaj mamy kanały, które chcemy, żeby były skanowane. Tutaj listy są 2, niestety, może to jeszcze urośnie, ale na razie są 2. I możemy na przykład zaprogramować sobie tutaj, nie wiem, PMR-ki, 16 kanałów PMR, a na drugiej liście możemy zaprogramować przemienniki, które są w okolicy. I to jest też fajne. Tu sobie na razie nic nie ustawiam. No, tu sobie zmieniłem kanał. Albo sobie na przykład ustawimy na pierwszym kanale 145500. To będzie kanał wywoławczy. I to jest akurat coś, co jest wadą tego programu. No niestety częstotliwości wejścia i wyjścia no muszę ustawić osobno dla każdej częstotliwości. Więc no, to jest coś, co Chirp robi dużo lepiej. Tam po prostu się ustawia częstotliwość. No tutaj mamy nazwę kanału. Możemy dać na wywoławczy. Ciekawe, jak będzie to wyglądało na wyświetlaczu. Tak długa nazwa.
No i tutaj mamy, ustawiam sobie bez tonów, bo nie potrzebuję tonów, nie potrzebuję tonów. Tu jest wyłączone, to oczywiście jest dobrze. Tu jest dobrze. No i szerokość damy sobie 12,5 kg. No i zapisujemy. No i tutaj mamy radio zmienione. Możemy sobie to zapisać. Write out. Leci pasek postępu. Jeśli leci, znaczy się zapisuje. No i ok. Radio nam się zrebootowało. Jest wszystko w porządku. Ja sobie wyłączę i teraz pokażę Wam. Przede wszystkim wchodzimy na stronę, którą podam w linku. To jest z GitHuba. Mamy tutaj takie wiersze piękne napisane. Ktoś był super poetą. Dajemy tak. Prawym przyciskiem. Zależy od przeglądarki, może też być tutaj w hamburgerze w 3 kropku po prawej górnej stronie, ale sobie zapisujemy tą stronę. I tu mamy taki jakby wsadzik. Ja sobie to zrobię do dokumentów. Niech będzie w dokumentach. Zapisz. Pobrało. Subcio. Wyłączamy. Teraz tak. Help. Developer mode. Tak. OK. Mamy stan deweloperski. Po przejściu w tryb deweloperski musimy uruchomić ponownie i po ponownym uruchomieniu odpalamy, ładujemy plik, który wcześniej pobraliśmy ze strony z GitHuba poprzez plik load moduł, potwierdzamy i odpalamy. I teraz tak, jeśli pobieracie właśnie z GitHuba ten plik jako prawym i zapisz jako, wybierajcie wszystkie pliki. Tu rozwincie sobie i nie jako dokument tekstowy, ale wybierajcie sobie wszystkie pliki. Bo jeśli wybierzecie dokument tekstowy, to będziecie mieć rozszerzenie nie PY, tylko będziecie mieć rozszerzenie albo TXT, albo py.txt i wtedy nam chirp tego nie zauważy. Więc tak jak jest, zapisujemy wszystkie pliki, dajemy zapisz i teraz dzięki temu mamy ładnie, niby notatnik. Otwórz, już mamy załadowany. No i teraz tak, download from radio. I widzicie Quancheng, mamy 2 radia już do wyboru, wcześniej było tylko to, teraz mamy już 2. Wybieramy sobie oczywiście ten, potwierdzamy, jest to wersja dopiero testowa. Ostrzegają nas po prostu, że może coś pójść nie tak, ale jest ona stabilna, więc pobieramy. Warto zaglądać tam na tą stronę, na tego GitHuba, bo się pojawiają nowości, poprawki różne softowe, jakieś różne rozszerzenia, poprawione są błędy. No i w ten sposób można sobie poprawiać, dopóki chirp sam z siebie nie doda tego modelu do siebie, do programu jako z defaultu. Mam zaczytane z radia, bo tu już mam wsad. To jest mój wsad, taki, żeby sprawdzić to radio. Więc mamy tutaj przemienników trochę z mojej okolicy, PMR-ki, lotnictwo i dlatego ja sobie to zaczytałem. No i mamy tutaj też możliwość zmian. Bardzo podobne są funkcjonalności do tego, co jest w tym oryginalnym programie quanchengowskim. No i to się będzie też ciągle rozwijało, zmieniało, więc można korzystać z tego. Już na razie działa to, no chyba że wolicie oryginalny. To wszystko jeśli chodzi o programowanie. Nie ma co tutaj się na tym rozwodzić. Podpinamy po prostu kablem zwykłym bałofangowskim do chirpa, czy tam do tego oryginalnego. No i ładujemy do radia. Ok, teraz sobie sprawdzimy też jego harmoniczne. Najbardziej nas interesuje to, gdzie się znajdują piki podczas nadawania. Ustawiona częstotliwość 2 metrów, 145 MHz i nadawanie. No i tak, i mamy częstotliwość naszą 145 prawie 0,25. To tam wiadomo, że zawsze będzie jakieś przesunięcie na pomiarze. I tak, pierwsza harmoniczna przypada tak naprawdę tutaj.
na 290 MHz, czyli no, idealnie 290 MHz. Następna harmoniczna przypada trzecia tutaj i jest na 435 MHz, czyli widzicie już sami to, że te częstotliwości w krótkofalarstwie są nakładające się. Jest to super sprawa tak naprawdę przy konstruowaniu anten chociażby, ogólnie obwodów, że te harmoniczne pomagają, ale w nadajnikach zbyt wysoki poziom harmonicznych niestety przeszkadza. I trzecia harmoniczna, czyli ta najbardziej już wytłumiona powiedzmy, bo no, ma w tym momencie minus 39 dBm i 80 mW. Ja bym to z przymrużeniem oka traktował, ponieważ niestety no, musielibyśmy wytłumić sygnał nadawczy tych 145 MHz, ponieważ nam podbija harmoniczne ten sygnał i wprowadza zakłócenie. Po prostu jest wyższy niż w rzeczywistości możliwe, że jest. No, nie? No ale mamy harmoniczną tutaj na 435 i na 290 MHz. No i tak na 430 MHz mamy faktycznie największy pik na 430 MHz, czyli tutaj nie ma niespodzianki oczywiście. Zaraz sobie to przesuniemy, ale mamy jakiegoś zęba i on jest na 860, czyli idealnie. Pik na minus 10 dBm. No i 1290 GHz, no 1290 MHz i to jest też pik na poziomie minus 20 dBm. No dobra, nie jest tak strasznie. Nie jest aż tak strasznie, ale w każdym radiu mamy harmoniczne. Tutaj też się one musiały pojawić. Zobaczmy sobie nadawanie. No nie ma źle, a jeszcze dodamy sobie sygnał. Jest na wide. Sobie przestawimy na narrow. Ewidentnie jest zawężone. Jakby miał ocenić to radio, daje więcej frajdy niż Baofengu V5R, a jest jego bezpośrednim odpowiednikiem, jeśli chodzi o cenę. Szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy, gdybym miał kupić radio, które byłoby tanie, które byłoby tak tanie, że gdyby spadło na ziemię, to mi się po niego nie chciał schylać. Gdybym chciał radio, które ma wszystko to, co potrzeba każdemu amatorowi łączności, to na pewno nie kupowałbym Baofenga, na pewno kupiłbym tego Quanshenga. Ma on dużo więcej funkcji, przyjemniejszy wyświetlacz, przyjemniejsze menu, wszystkie funkcje, o których mówiłem, pokazywałem wcześniej. Jest brzydki. To jest nie tylko moja opinia i o gustach się nie dyskutuje. Ja uważam, że on jest wizualnie brzydki, chociaż da się do niego przyzwyczaić po tym, jak już chwilę z nim się poobcuje. No nie jest ten najładniejsze radio, takie powiedziałbym bardziej brzydkie kaczątko, ale nadal kaczątko, które spełnia swoją rolę. To, co jest w specyfikacji, mniej więcej to jest tak naprawdę w tym radiu. Zresztą firma, która je produkuje, nie jest taką firmą krzakiem. Nie jest to pierwszy model radia, które wypuściła. Firma od wielu lat istnieje na chińskim rynku. Dopiero myśmy ją poznali tak naprawdę od tego radia i spopularyzowali. Na pewno to nie będzie ostatni radiotelefon ich wyprodukowany i wypuszczony. Mam nadzieję, że to nie będzie ich ostatni radiotelefon z sukcesem sprzedawany u nas w kraju. To radio ma bardzo dużo zalet. Właściwie patrząc na cenę, to radio ma więcej zalet niż wad i można na wszystkie inne rzeczy przymknąć oko. Także czy polecam? Oczywiście polecam, jeśli potrzebujemy jakiegoś ręczniaka, który jest naszym pierwszym, który jest, nie szkoda nam gdzieś zgubić, upuścić w górach, który miałby wpaść do wody i polecieć jak kamień, który chcielibyśmy wrzucić na przykład do plecaka ewakuacyjnego, naszego boba ucieczkowego. W takich zastosowaniach to radio na pewno się sprawdzi. No i też do zabawy.
możemy się pobawić i przecież odsprzedać, od czego są platformy różne sprzedażowe. Samemu się przekonać, jak to radio działa. Mam nadzieję, czekamy na to, że też za jakiś czas pojawi się możliwość nadawania na paśmie 50 MHz, na paśmie 6 metrów. Na razie możemy tutaj tylko słuchać, ale wiem, że prace są już podjęte i że możliwe, że zostanie rozblokowane to pasmo. Nie wiem, czy obwody na to pozwolą, czy w ogóle wypromieniuje jakąkolwiek moc ten radiotelefon bez ingerowania w obwody wejściowe, ale może będzie się dało to zrobić i to jest całkiem ciekawa informacja. Ja Wam chciałem podziękować za oglądanie tego materiału. Jeśli jest coś, co chcielibyście wiedzieć na temat tego radia, a będę w stanie to sprawdzić, to Wam sprawdzę i odpiszę albo nagram o tym jakiś materiał. Ja zapraszam Was wszystkich na stronę www.planawaryjny.com i oczywiście zapraszam Was na naszego Discorda planawaryjny.com, gdzie tematy radiowe są tematami topowymi. Ja tam jestem codziennie, więc można do mnie tak się komunikować pisząc. Linki są w opisie, linki do zdjęć, które wykonałem w lepszej rozdzielczości, linki do programu, do strony producenta, do softu też są w opisie, także zachęcam do zapoznania się. No i widzimy się przy następnym filmie. Cześć!